Dziś odwiedzamy położony nad rzeką Wieprz przy granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego Zwierzyniec. Podpowiemy Wam, jak ciekawie spędzić dzień w tym klimatycznym miasteczku otoczonym lasami. Opowiemy historię największego przedsiębiorstwa dawnej Rzeczpospolitej, zdradzimy sekret gorącego romansu i ujawnimy, jak teatr stał się kościołem na wodzie. Dowiecie się także, jakie dzieło Wojciecha Kossaka promowało browar w Zwierzyńcu. Zapraszamy. Od ponad 10 lat podróżujemy po Polsce i szukamy niesamowitych i wartych odwiedzenia miejsc. Tworzymy nasze odcinki tak, aby były dla Was inspiracją podczas wypraw i wojaży po Polsce. Dziś nadszedł czas na Zwierzyniec na przepięknym i zielonym Roztoczu. Naszą wycieczkę po Zwierzyńcu zaczniemy od zespołu budynków zarządu dawnej ordynacji zamojskiej i mieszczącego się przy nim parku. Pierwotnie znajdował się tu modrzewiowy pałac i 2 drewniane oficyny, rozebrane ostatecznie w XIX wieku. Klasycystyczne budynki, które możemy oglądać dziś, powstały w pierwszej połowie XIX stulecia, kiedy to Zwierzyniec stał się urzędniczym centrum ordynacji. W tym okresie ordynacja zamojska była już dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Jednak po przekazaniu twierdzy Zamość państwu potrzebowała nowego centrum administracyjnego. Dlaczego zamojscy wybrali Zwierzyniec, choć mieli posiadłości rozsiane niemal po całym terytorium dawnej Rzeczpospolitej, opowiemy już za chwilę. Kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamojski nabył Zwierzyniec pod koniec XVI wieku, prawdopodobnie z zamysłem stworzenia tu letniej rezydencji położonej w bliskiej odległości od Zamościa. Niemal natychmiast wybudował tu modrzewiowy pałac myśliwski. W duchu renesansowych willi harmonijnie łączących siedzibę z naturą, Zamojski połączył pałac z ogrodami w stylu włoskim, znanymi dziś jako Zwierzyńczyk. Istotnym elementem tego założenia był rezerwat zwierząt wygrodzony drewnianym płotem o długości 30 km, do którego hrabia sprowadził m.in. żubry, łosie, jelenie, sarny, daniele oraz dzikie konie leśne, tarpany. Za dawnymi budynkami ordynacji zamojskiej znajduje się park zwany dziś Zwierzyńczykiem. W ostatnich latach został zrewitalizowany, dzięki czemu zyskał kilka ciekawych atrakcji. Są tu żwirowe ścieżki pieszo-rowerowe, kładki przerzucone nad odtworzonym kanałem ogrodowym i strumieniem Świerszcz oraz latarnie, dzięki którym spacer po zmroku jest bardzo klimatyczny. Na terenie Parku Zwierzyńczyk znajduje się także park linowy. Ale my wrócimy jeszcze na chwilę do historii Zwierzyńca, by opowiedzieć Wam, jaki wpływ na rozwój osady miał pewien słynny romans. Pod koniec XVI stulecia oprócz ordynacji rozwinęła się tu również osada, która przyjęła swoją nazwę od Zwierzyńca. Na łowach bywali tu królowie Jan Kazimierz, Władysław IV czy Michał Korybut-Wiśniowiecki. Tej uroczej scenerii w drugiej połowie XVII wieku mieszkała tu Maria Kazimiera de la Grange d'Arquien, żona trzeciego ordynata Jana Sobiepana. To w Zwierzyńcu narodziła się wielka miłość Marysieńki do ówczesnego chorążego Jana Sobieskiego. Pierwszy mąż Marysieńki nie należał do urodziwych, przepadał za to za alkoholem i hulaszczym życiem. Lekceważąc
znieważona przez męża, który otaczał się wianuszkiem innych kobiet, znalazła pocieszenie i miłość w ramionach przyszłego króla Polski. Gorący romans zakończył się po śmierci jej pierwszego męża potajemnym ślubem. Co ciekawe, Marysieńka miała także ogromny wpływ na powstanie pewnego zabytku w Zwierzyńcu. Marysieńka stworzyła w Zwierzyńcu z iście monarszym rozmachem rezydencję otoczoną parkiem ze stawem powstałym przez spiętrzenie rzeki Świerszcz oraz długim kanałem, po którym pływano gondolami. Prace hydrotechniczne przy kanale i stawie wykonywali ponoć jeńcy tureccy i tatarscy. Marysieńka zapragnęła także mieć w Zwierzyńcu staw z wyspą i teatrem na wodzie. Tak powstał budynek, który znany jest dziś wszystkim jako Kościół na wodzie. Ze względu na swoje malownicze położenie należy do najczęściej fotografowanych i najbardziej znanych obiektów regionu. Teatr swe przeznaczenie zmienił wiek później. Świątynią stał się za sprawą Tomasza Antoniego Zamojskiego, który przebudował go na kościół pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena, w podzięce za uratowanie życia oraz jako wotum dziękczynne za narodziny oczekiwanego syna Klemensa. Ordynat podczas studiów za granicą poważnie zachorował, a polecając się opiece świętego powrócił do zdrowia. Niedługo później świątynia została rozbudowana i stanęła przed nią kamienna kropielnica. Wnętrze zostało ozdobione w XVIII wieku iluzjonistycznymi polichromiami Łukasza Smuglewicza. Ciekawostką jest, że również barokowa nastawa ołtarza głównego została namalowana na ścianie. Na bocznych ścianach kaplicy widnieją postacie kobiet, które symbolizują cnoty Jana Nepomucena. Szczyt kościoła zdobi oko Opatrzności oraz kartusze herbowe zamojskich Jelita i miechowskich Rawicz. Co roku pod koniec maja, podczas odpustu ku czci świętego Jana Nepomucena, wokół kościoła na wodzie odbywa się widowiskowa procesja na łodziach. Po nieco gorszym dla ordynacji zamojskiej XVIII stuleciu nowy ordynat Stanisław Kostka-Zamojski zmienił kierunek rozwoju Zwierzyńca. Do stricte wypoczynkowej osady wprowadził zakłady przemysłowe, między innymi produkujące maszyny i urządzenia rolnicze, tartak, fabrykę posadzek oraz uruchomił nowy browar. Za uruchomienie produkcji i jakość piwa odpowiadał szkocki piwowar John MacDonald. Zapewne dlatego ważono w nim piwa typu angielskiego, w tym portera. Zaledwie parę lat po uruchomieniu zakład zniszczył pożar. Podczas odbudowy rozbudowano go i zmodernizowano, wyposażając m.in. w maszynę parową, a w nowym skrzydle uruchomiono młyn do przemiału słodu. Dalsze losy browaru były burzliwe. Kilkukrotnie zmieniał dzierżawców i właścicieli, a w okresie I wojny światowej został niemal całkowicie zniszczony. Produkcję wznowiono dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Browar nabiera wówczas charakteru fabryki piwa, czemu sprzyjają zainstalowane nowoczesne urządzenia. Zamojscy postanowili wówczas do promocji swojego piwa wykorzystać plakat zaprojektowany przez Wojciecha Kossaka, przedstawiający żołnierza i opatrzony hasłem: Pijcie piwo browaru Zwierzyniec nad Wieprzem ordynacji zamojskiej.
Produkcji nie przerwała nawet II wojna światowa. Okupant ważył tu piwa pełne na własne potrzeby. Po wojnie i likwidacji ordynacji browar znacjonalizowano. Dziś dzierżawcą obiektu jest firma Perła Browary Lubelskie, a same budynki są jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta. W jego zabytkowej części dostępna jest wyjątkowa trasa zwiedzania, prezentująca bogatą historię miejsca oraz tajniki ważenia zwierzynieckich specjałów. W pijalni piwa serwowane są ważone lokalnie piwa, których wyjątkowość bierze początek w krystalicznie czystej wodzie z roztoczańskiego Ujęcia i lubelskich odmianach chmielu. A o tym, jakie atrakcje czekają na Was w browarze, opowie pani Katarzyna Pomarańska z Muzeum Browaru Zwierzyniec. Witam w Muzeum Browaru w Zwierzyńcu. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia. Jest to jedna z największych atrakcji Roztocza. Jesteśmy jedynym tego typu muzeum w tym regionie. Jesteśmy otwarci od kwietnia do końca października. W okresie letnim jesteśmy czynni od wtorku do niedzieli. W pozostałych miesiącach jesteśmy otwarci bardziej może weekendowo, ale również przyjmujemy grupy zorganizowane poza normalnymi godzinami otwarcia. Cóż mamy do zaoferowania? Myślę, że jeden z najlepszych trunków, które lubią Polacy, czyli oczywiście piwo. Opowiadamy o historii browaru, która jest bardzo ciekawa. Opowiadamy o procesie ważenia tego naszego złotego trunku i opowiadamy również o składnikach piwa. I na koniec jest oczywiście przewidziana degustacja naszego produktu, czyli piwa Zwierzyniec Pils. Także myślę, że sama atrakcja mówi za siebie i myślę, że warto nas odwiedzić. Mamy również certyfikat marka Roztocze, dzięki której jesteśmy promowani w całej Polsce. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Z browaru jest już blisko do siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego, znajdującej się w dawnym Pałacu Plenipotenta. Po przeciwnej stronie ulicy znajdziecie ośrodek edukacyjno-muzealny, a w nim całkiem ciekawą wystawę W krainie jodły, buka i tarpana. To doskonałe miejsce na rozpoczęcie spotkania z roztoczańską przyrodą, zanim wyruszycie na szlaki turystyczne. Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego to miejsce, które powinni odwiedzić wszyscy zainteresowani bogactwem przyrody tego regionu. Jego atrakcją jest wystawa główna, na którą składa się 11 multimedialnych dioram prezentujących 17 środowisk przyrodniczych Roztocza. Dzięki specjalnie skonstruowanej scenografii, efektom świetlnym i dźwiękowym możecie tu poczuć się jak w sercu roztoczańskiej natury. Znajdziecie tu zarówno prehistoryczne dinozaury zamieszkujące te tereny przed milionami lat, jak i współcześnie żyjące tu zwierzęta, owady czy rośliny. Zarówno te dobrze znane i spotykane w całej Polsce, jak i gatunki typowe dla Roztocza. Jednym słowem, z muzeum wyjdziecie bogatsi o wiedzę niezbędną do dobrego i przyjemnego spaceru po okolicznych szlakach i ścieżkach przyrodniczych.
Usytuowanie na pograniczu parku i zabytkowej części Zwierzyńca stanowi doskonały punkt wyjścia do zwiedzania okolicy. Lecz zanim wyjdziecie na trasę, przy ośrodku możecie wkroczyć do baśniowej krainy roztoczańskich krasnali. Przyświeca jej hasło: póki dzieci wierzyć będą i przyjaźnić się z bajkami, krasnoludki po wsze czasy pozostaną między nami. A za chwilę po krótkim przerywniku bajkowym ruszamy w roztoczańskie Ostępy. W okolicach ośrodka edukacyjno-muzealnego znajdziecie kilka szlaków turystycznych, w tym na Piaseczną Górę i Bukową Górę. Jednak my zabierzemy Was na bardzo przyjemny spacer nad Stawy Echo, gdzie znajdziecie przepiękne wydmy usytuowane na styku stawów i lasu sosnowego. Na powierzchni prawie 40 hektarów znajdują się tu 4 stawy stanowiące relikty dawnych mokradeł. Dziś jest to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych na Roztoczu, chętnie odwiedzane zarówno przez turystów, jak i plażowiczów spragnionych słońca i kąpieli wodnych. Stawy Echo, utworzone w latach 20. XX wieku, zmodernizowano w okresie okupacji hitlerowskiej, kiedy rozbudowa ta dawała zatrudnienie i ochronę pracującym tu ludziom przed wywiezieniem na roboty do Niemiec. Dziś po rewitalizacji przywrócono im układ z lat międzywojennych. Malowniczo położone w rozległej dolinie rzeki Świerszcz, wśród lasów i u stóp wydmy, stawy są atrakcyjne zarówno pod względem krajobrazowym, jak i rekreacyjnym. Już po ich utworzeniu stały się popularnym miejscem wypoczynku. Największy ze stawów, przylegający do zalesionej wydmy, pełni od lat rolę kąpieliska. Zdarza się, że w słoneczne, ciepłe dni plażuje tu nawet kilka tysięcy osób. Jeśli jednak wolicie wybrać się na stawy nie dla plażowania, a dla ich walorów przyrodniczych, to polecamy wybrać godziny poranne lub wieczorne, kiedy ruch jest tu znacznie mniejszy. Pomimo tego, że intensywne wykorzystywanie przez lata stawów do celów rekreacyjnych uruchomiło procesy erozyjne i cofanie się granicy lasu, to dziś po zabezpieczeniu terenu przez Park Narodowy udało się zatrzymać te procesy. A jest tu co podziwiać. Dzięki zabezpieczającym teren drewnianym kładkom możemy pospacerować wśród wydm i wystających korzeni, będących pozostałością po intensywnym ruchu turystycznym. Może nie będzie to najbardziej popularne stwierdzenie i zapewne niepoprawne politycznie, ale według nas okolica zyskała dzięki temu specyficzny, trochę nieziemski wymiar. Zobaczcie zresztą sami. Zwierzyniec nie bez przyczyny nazywany jest sercem Roztocza. To miejsce przepełnione zielenią i magią natury Roztoczańskiego Parku Narodowego. Blisko stąd do Zamościa i innych niesamowitych atrakcji Roztocza. Jeśli zainteresowały Was te tereny, to zapraszamy do obejrzenia naszych filmów z tego regionu i zapoznania się z atrakcjami perły renesansu, czyli Zamościa.